Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć coś na temat wody. Zanim przejdziemy do tematów o rybach, powiem Wam trochę na temat wody. Co to jest w ogóle ta nasza woda? Wszyscy wiemy co to jest woda, ale tak naprawdę skąd ona się wzięła u nas, dlaczego my ją mamy i że jest źródłem odnawialnym i że się nie kończy, to o tym wiedzą. Niektórzy uczeni mówią, że kiedyś woda się może skończyć. Jak wbrew temu na Ziemi jest coraz więcej wody. Jakby nie było. Dobrze, wracamy do tematu, skąd w ogóle się ta woda wzięła. Jest parę hipotez. Każda grupa uczonych ma swoją hipotezę na powstanie wody na Ziemi. Jedni mówią, że woda powstała na Ziemi, występował wodór i tlen. Pod wpływem innych pierwiastków połączyło się ciach, powstała woda, H2O. Zaraz do tego dojdziemy. Jednak najbardziej prawdopodobnym to jest wielki wybuch w kosmosie. To był wielki wybuch w kosmosie i tam pod wpływem reakcji ciepła, wodoru, tlen, wodór połączył się z tlenem, powstał z tego lód i ten lód zaczął spadać w wielkim bombardowaniu Ziemi. Ten lód zaczął spadać jak meteoryty zaczął spadać na Ziemię. Spadło go tam, to trwało ileś milionów lat. To nie jest tak, że to trwało tydzień i powstały oceany. Nie. Ziemia była bombardowana kulami lodowymi. To jest też oczywiście teoria. Pamiętajcie, że to jest teoria. Bombardowana była kulami lodowymi miliony lat. Dobrze, żeby nie przedłużając, przechodzimy do innego studia. Posłużymy się, oczywiście będziemy posługiwali się wujkiem Google. Także zapraszam i widzimy się za dosłownie 3 sekundy. Już jestem w studio, teraz porozmawiamy sobie na temat wody. Powiem, ile lat może mieć woda. Odpowiemy Wam tutaj bardzo szybko. Nie będziemy się rozwodzili przez miliony lat i ile woda ma lat. Powiem Wam szybko. Według szacunkowych danych ona ma około 4,6 miliarda lat wstecz. Czyli woda jest tak stara jak świat. Jak to się mówi, woda jest tak stara jak Ziemia. Czyli możemy lać wodę bez liku, tak jak 4,6 miliarda lat leje się woda na naszej planecie. Nie będziemy za długo przedłużać. Wskakujemy od razu na Wikipedię, zobaczymy co Wikipedia mówi nam o wodzie. Wyłuskamy z tego dla nas najpotrzebniejsze szczegóły. Także patrzymy, co Wikipedia powie nam na temat wody. Woda, tlenek wodoru, oksydan. Związek chemiczny o wzorze H2O, duże H, małe 2 i duże O. Oczywiście 2 wodory, 1 tlen. To jest wiązanie wody. Występuje w warunkach standardowych w stanie ciekłym. Przeważnie na Ziemi używamy wody w stanie ciekłym. Może występować w innych stanach skupienia, tak jak para. Oczywiście znamy parę i lód. Oczywiście znamy lód. My w Polsce znamy lód przez to, że zamarza. No jeszcze śnieg oczywiście też. Ale stan skupienia lodowy i śniegowy to jest ten sam. My w Polsce znamy lód z wędkarstwa podlodowego albo chociaż jeżdżeniu na łyżwach, a w Indonezji i krajach tropikalnych znają lód, który serwowany jest w drinkach. Woda z lodem, jakieś napoje z lodem. Pamiętajcie, że lód niewiadomego pochodzenia w krajach tropikalnych nie używamy takiego lodu. To taka dygresja. Dobra, pędzimy dalej. Pary wodne, stanie skupienia lodem. Czyli to już sobie powiedzieliśmy. Teraz jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla większości na przykład minerałów, jakie mamy na Ziemi, jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem.
Wiecie, że na przykład sól, cukier bardzo dobrze rozpuszcza, woda bardzo dobrze to rozpuszcza, jest bardzo dużo innych substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie, co czyni wodę leczniczą oraz wodę trującą. Tak? Pamiętajcie o tym, że woda przyjmuje bardzo dużo zanieczyszczeń różnego rodzaju kalibru, chemikalia się dobrze rozpuszczają w wodzie. Wiadomo, tłuszcz w wodzie się bardzo źle rozpuszcza, a przeważnie tłuszcz nie rozpuszcza się całkiem w wodzie. Oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa, czyli oliwa nie zatonie. Woda ma większą gęstość od oliwy nawet. Wiecie o tym? Ok, woda jest dobrym rozpuszczalnikiem, chlorkiem sodu. No, większość wody na Ziemi oczywiście 97% to jest woda słona, tak? A resztę wody to są jeziora, rzeki, inne zbiorniki. Bagna są też podciągnięte do zbiorników wód słodkich. No. Przeważnie woda, którą my używamy do picia, musi być niestety uzdatniana. Jakbyście sobie pojechali, uzdatniana do picia, jeżeli byście pojechali sobie na Syberię, czy w te rejony, możecie sobie na Alaskę, możecie sobie pić wodę prosto ze źródła i wam się nic nie będzie działo, jest krystalicznie czysta, ale też bez dużej ilości minerałów w niej rozpuszczonych. Nie będę się w to zagłębiał, tylko powiedziałem wam to jako ciekawostkę. Występowanie wody najpospolitsza we wszechświecie, cząsteczka wody jest wszędzie, w Układzie Słonecznym, no oczywiście też jest w Układzie Słonecznym, jak możecie nieraz obserwować, jak wystrzeliwują rakiety, to są oblodzone, czyli lód, istnieje woda gdzieś tam w tym Układzie Słonecznym. Też jest tylko jako jedyna planeta, na której żyją takie stwory jak ludzie. Woda przekształciła nasze środowisko zdolne do życia, tak? Może jeszcze są gdzieś inne. No i tutaj są hydraty, wody krystalizacyjne, to są właśnie te hydraty, to są troszeczkę niektóre związki, na przykład chmurach. Chmury to jest woda. Woda występuje w przyrodzie, jest roztworem soli i gazów. Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska. Wody mineralne, najmniej woda z opadów atmosferycznych. Najmniej minerałów ma woda z opadów atmosferycznych, bo to już jest taka woda, może mieć dużo chemicznych zanieczyszczeń, ale to jest taka woda, która po prostu jest tak jakby destylowana, tak? Dlatego ma bardzo mało różnorakich minerałów. Czyli to jest woda miękka, tak? Ta, która spada, ta deszczówka, to jest woda miękka. Wiadomo, jak umyjemy sobie włosy taką wodą, to mamy mięciutkie, eleganckie. No i oczywiście, która zawiera dużo różnych minerałów, to jest woda twarda, którą należy przygotowywać, żeby te minerały mogły się skrystalizować i osiąść na dnie czajnika. Często wody wapienne, jak mają sole, czy tam sole różnego rodzaju, powodują ten osad, kamień w czajniku. Tak? To są wody bardzo dużo zmineralizowane. Pochodzenie wody na Ziemi, no to tutaj hipotez, tak jak wam mówiłem, jest dużo. W ciałach niebieskich, już nie będziemy o tym mówić. Temperatura topnienia pod ciśnieniem jednej atmosfery to jest 0 stopni, czyli woda, lód topi się w temperaturze 0 stopni. Wędkarze bardzo dobrze o tym wiedzą, bo pierwsza odwilż na lodzie bardzo dobrze ryby biorą. To o tym wiedzą wędkarze. A tak na marginesie to mówię do wszystkich, tak, żebyście wiedzieli. Wrzenia oczywiście 99,97 stopnia Celsjusza. Takie jest wrzenia w normalnym ciśnieniu, takim jak tutaj jest.
Im ciśnienie jest wyższe, na przykład w górach, temperatura wrzenia wody będzie niższa, na przykład będziesz musiał dłużej gotować jajko w górach. Jeżeli wejdziesz na 1000 metrów do góry i będziesz gotował jajka, woda będzie wrzała, będziesz musiał dłużej gotować jajko, bo woda będzie miała temperaturę 88, dajmy na to stopni Celsjusza. Dalej. To, co nam jest potrzebne, to, co nie jest nam potrzebne, nie będziemy się nie będziemy się w to zagłębiać, bo to nie jest nam potrzebne. Oczywiście musicie wiedzieć, że woda przewodzi elektryczność, tak? Woda posiada również napięcie powierzchniowe. O tym napięciu powierzchniowym tutaj proszę bardzo zobaczyć, to jest napięcie powierzchniowe. Powoduje to, że taka się tworzy jakby warstwa na wodzie. Można położyć delikatnie jakąś monetę, piórko czy coś, to możecie zauważyć, jak jedziecie na ryby, wędkujecie, ile woda nieraz niesie takiego dziadostwa, co się wiesza na żyłce. Tutaj mamy stan skupienia lód. To nas nie bardzo obchodzi, bo to są inne krzywe, wykresy. Napięcie powierzchniowe. Mamy barwa lekko jasno-niebieska. W małych objętościach lekko jasno-niebieska. Pamiętajcie, w małych objętościach wydaje się, że woda jest przezroczysta, tak jakby tam w tej szklance, tak? Ta woda jest przezroczysta, ale jak naleje to już do jakiejś większej, na przykład kubatury, no to woda zaczyna robić się taka niebieska, bo mówimy o wodzie czystej. A nawet jak jedziecie na rybę czasem i spojrzycie w jeziorze, jeżeli woda jest dobrze przezroczysta i nagle ta woda zmienia kolor na czarny. Ten czarny kolor właśnie to jest to, że potraficie zobaczyć obszary wody, do których już nie docierają promienie dnia ani promienie słońca, dlatego głęboka woda oddaje taki odcień wody czarnej. A tak naprawdę kolor jest taki przezroczysty. Zapachu oczywiście normalna woda taka nie powinna mieć żadnego zapachu, nie tak jak nasze kranowy, pachną, śmierdzą różnymi dziadostwami, zależy komu się tam łopata chloru sypnie oczywiście. Teraz woda w kranach chlorowana nie jest chlorowana, tylko jest jonizowana, także jest troszeczkę lepiej. No i oczywiście woda destylowana to jest tak jak oczyszczona z wszystkiego. To jest woda do akumulatorów, czy tam do innych rzeczy, można ją używać, w każdym bądź razie pozbawiona jest minerałów. No i tutaj jeszcze jest opisane, że woda zawierająca domieszki różnych innych minerałów ma różne inne kolory. To już kiedyś Wam tłumaczyłem na innym kanale, że na przykład zależy jakie sole czy jakie związki rozpuszczą się w wodzie, takie kolory mają jeziora. No, jeziora pokopalniane mają przeważnie mają takie różnego rodzaju dziwne kolory, od czerwonego do niebieskiego przez turkusowy. Tak, małej części są przezroczyste. Tam, gdzie występuje duża ilość minerałów i jak to się nazywuje, tablica Mendelejewa, takie kolory mogą różnego rodzaju się tworzyć, ponieważ są łatwo rozpuszczalne związki w wodzie, tak? Aktywność promieniotwórcza, musicie wiedzieć, że można wodę napromieniować. No tutaj też jest, to jest to, co już mówiliśmy, tylko ja mówię tak w skrócie po prostu, żeby nie przedłużać. Tu jest tak ładnie wytłumaczone, pasma absorpcyjne, pierdoły, parowanie, zwykłe parowanie, wiadomo, że woda paruje, spada, z powrotem zamarza, roztapia się, paruje, spada, obiekt taki na Ziemi jest.
Dawaj właściwości chemiczne. Na ten moment myślę, że nie będą nam potrzebne. Najważniejsze, wiemy, że w wodzie rozpuszcza się dużo różnego rodzaju dobrych i niedobrych związków dla nas, jak i dla ryb, całego ekosystemu i naszego życia, tak? No i oczywiście wiemy też, że woda jest produktem ubocznym wielu reakcji, na przykład jak spalanie wodoru związków organicznych w obecności tlen. Przeważnie do spalania potrzebny jest tlen, ale o tym doskonale wiecie, i z tej reakcji powstaje woda, dwutlenek wody, dwutlenek. Znaczenie biologiczne wody, to jest prawie już sobie powiedzieliśmy, jest rozpuszczalnikiem związków ustrojowych niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich znanych organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego, produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymu. Reguluje temperaturę ciała, stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii, czyli tu już jest mocz, transporterem jest krew, końcowe produkty usuwania to jest mocz, stanowi 70% masy dorosłego człowieka, 15% jak u noworodka, mamy 60-70% limfy, 45% osocza krwi, 90% wody jest w liściach, owocach, 20% jest w kościach, 10% w skliwach zębów, w tkance tłuszczowej. Nawet powiem Wam, że w kamieniach też jest woda. Ktoś by powiedział, o no kamień, w kamieniach też jest woda. Znaczenie kulturowe, no to wiadomo, że sobie sami do tego u nas w krajach katolickich ma znaczenie kulturowe święcona woda. Rozszerzalność temperaturowa, nie będziemy o tym mówili, bo dla nas jest niepotrzebna. Co musimy wiedzieć? Największa gęstość wody jest w temperaturze 4 stopni i w tej temperaturze 4 stopni 1 kg wody, powiem Wam tak, 1 litr wody, czyli litrowa butelka wody waży 1 kg, czyli litrowa butelka wody to jest to samo co kilogram cukru na przykład, tak? Przy temperaturze 4 stopni Celsjusza to jest idealnie, ale przyjmuje się ogólnie, że kilogram wody to jest tyle, litr wody to jest tyle co kilogram cukru na przykład, albo soli. Rodzaje wody, no to jeszcze powiemy sobie o tych wodach. Woda opadowa, deszczówka, powierzchniowa woda to są rzeki, jeziora, woda podziemna, podskórna, gruntowa, wgłębna, głębinowa, woda źródlana, woda mineralna. Później jest woda słodka, to wiadomo, że to są oceany i morza. No i woda użytkowa, no to są ogólnie zasoby wodne, tak, które możemy użyć. Woda wodociągowa, no też możemy podciągnąć pod tą wodę wodociągową. Woda pitna, woda przemysłowa, zobaczcie ile jest tej wody, nie? A tak by się powiedziało, że to jest tylko jedna woda, nie? No i później jest przygotowanie wody, no to tak jak twarda, miękka, demineralizowana, gorzka, odgazowana, gazowana, kotłowa, obiegowa. Wody jest tyle. Skropliny, na przykład skropliny, kondensat, tak jak na przykład macie skropliny używając klimatyzatorów, skropliny, to są skropliny. No kotłowa to wiadomo, kiedyś, teraz, cały czas większość ludzi ciągle używa w piecach wody jako nośnika ciepła, także woda destylowana,
podwójnie destylowana, ścieki to też jest woda, pamiętajcie. Ścieki komunalne, bytowe, przemysłowe, fekalia, gnojowica, mocz. To wszystko jest woda. To jest woda, tylko że ta woda jest zanieczyszczona pewnymi jakimiś takimi, na przykład zanieczyszczona biologicznie. Oczywiście dla nas przynosi to pewne korzyści, ale i też niestety nie. Zanieczyszczenia wody, jeszcze sobie powiemy muł, czyli takie mechaniczne nanosy, to bardzo często rybacy mogą sobie to, wędkarze mogą to zauważyć, że wchodzisz w woderach, śmierdzi siarkowodu, tu jest muł, mówi, że to jest muł, to jest zanieczyszczenie wody mechaniczne, to się nazywa. Koloidalne zanieczyszczenie wody to jest te pływające plamy oleju, co widzicie nieraz, jak stateczek przypłynie albo jak puszczą gdzieś tam z jakiejś fabryki, to jest zanieczyszczenie koloidalne wody. No i roztwory, na przykład sól, jak popłuczyny takie z kopalniane, dużo sól, woda jest słona, to jest roztwór wodny, to się nazywa. Tak jak wsypiesz na przykład soli do wody, to jest roztwór wodny, tak? Biologiczne to wiadomo, to są bakterie i w tym też bakterie, wirusy, bakterie coli występują w wodzie, dlatego nie wolno się kąpać w niektórych akwenach, bo występuje pałeczka coli, tak? Zanieczyszczenia, klasyfikacja zanieczyszczenia, no czyli to są te zanieczyszczenia zawieszone i pływające, no to już później chodzi o to, żeby to się ustało, w to nie będziemy na razie wnikali, chociaż warto też wiedzieć, ale to lepiej mówić sobie o tych lepszych takich niż zanieczyszczeniach, czyli będziemy sobie mówili, już za niedługo będziemy mówili o żyjątkach wodnych, no i oczywiście zanieczyszczenia, wpływ na zdrowie, związki trujące, szkodliwe, nieszkodliwe w zależności od stężenia, dlatego są na przykład wymogi takie, a nie inne wody pitnej, wody nie do picia, biologiczne zanieczyszczenie, bakteriologiczne, fizyczne, chemiczne, izotopami pierwiastków promieniotwórczych. To musicie wiedzieć. Oczyszczanie wody też ważna funkcja, którą powinniście znać, jak oczyszczać wodę. Dużo ludzi ma oczka wodne, stawki, akwaria, czyli to w dużym skrócie może Wam powiedzieć, jak możemy oczyścić wodę na przykład. Biologiczne to są mikroorganizmy, które potrafią rozkładać środki szkodliwe. To jest tak, jak nieraz do mleka dodajemy lepszych bakterii, żeby się zrobiło z tego siadłe mleko, tak? Bakterie i mikroorganizmy, tak? Do mleka dodajemy, no to możemy powiedzieć, że mikroorganizmy też dodajemy. Chemiczne to jest ozonowanie wody, to jest bardzo popularne. Strącanie osadów też jakimiś środkami chemicznymi, zależy jakiej twardości, jakie minerały w wodzie występują. Wymiana jonowa, chlorowanie to było bardzo nagminne, kiedyś chlorowało się wodę. Mechaniczne, destylacja, filtracja, odwrócona osmoza, sedymentacja, krystalizacja. Sedymentacja to jest to właśnie osadzanie się osadów, i ta górna powierzchnia, warstwa po prostu jest zdatna do użytku dalej. Dostęp do wody. Dostęp do wody jest podstawowym prawem człowieka. Tak jest, pamiętajcie. No i tutaj szybko, to co potrzebujemy. No, roztwory wodne to o roztworach wodnych to będziemy sobie też mówili. Tutaj jeszcze jest film Wielka Tajemnica, czyli o strukturze wody, ale myślę, że ten pierwszy odcinek na temat wody już Wam wystarczy.
W innych odcinkach będziemy sobie na temat wody jeszcze, tam będę coś tam na temat wody wtrącał. Jak na pierwszy raz to myślę, że wystarczy. Roztwory wodne, woda wapienna, woda królewska, woda amoniakalna, woda pogazowa, woda utleniona, woda kwiatowa, woda kolońska, woda sodowa, mineralna i woda stołowa. Myślę, że teraz, że zrobiłem Wam wodę z mózgu, ale prześpijcie się z tym. Od przyszłego odcinka startujemy z żyjątkami, które są w wodzie. No, także myślę, że troszeczkę o wodzie, kto co nie wiedział, to się troszeczkę więcej na temat wody dowiedział. Nie przeciągam dalej. Pozdrawiam Was serdecznie, dajcie lajka, suba, skomentujcie. Pamiętajcie, piszcie komentarze, ja na komentarze będę odpowiadał albo robił na ten temat filmiki. Także trzymajcie się ciepło, rybom cześć i pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce. Hej!